stay inside my soul and don't let me to fall too low. Antek ma teraz 15 minut. Ja bym Antka widział na 1,5 godziny. I chciałbym mniej więcej zawrzeć to, co teraz jest w tych 15 minutach, plus dodać jeszcze jakieś dodatkowe wątki, dodatkowe postacie, rozszerzyć to, ale aby w centrum właśnie wydarzeń był ten chłopak, który ma problemy ze swoją seksualnością, ze swoimi ja, który właśnie przechodzi okres burzy i naporu, który jest troszeczkę w takiej pułapce poszukiwań swojej tożsamości, który jest trochę osaczony przez ten świat najbliższy, przez rodzinę, przez swoją mamę, przez szkołę, swoich kolegów z klasy. Rozkręca się. Poszło. Już? Akcja. Antek to film gatunkowo odmienny od filmów, które robiliśmy do tej pory. A tutaj pojawiła się możliwość zrobienia filmu zaangażowanego w sprawy społeczne, gdzie mogliśmy wypowiedzieć się na temat dość popularny i dość bliski każdemu z nas. No działajcie. Ale to już... No miałbyś... Dałem już kop. No dobra. Nie, mocniej, weź się go w ten. A gdzie twój manik? Dobra, starczy już. Powiedzieć, przypomnieć. Ty i ty Zapisie. tam uciekacie, Dobra. wy trójka tam. Tak. Dobra. I tu wchodzi pułkownik. Patrz, to ma w plecach. Puśćcie mu ją. Frajer. Dziewczynka. Dawaj go. Zastań. Kopać go. Antek był po Ściachwodziadzie, po zabójczym nagraniu, był dla mnie taką kolejną próbą zmierzenia się z kinem poważniejszym. I też poszukiwałem takiego tekstu. Poszukujemy ciągle czegoś nowego, nowych filmów, nowych tematów, nowych wyzwań. Ty masz takie lęki tam przed odrzuceniem, że ktoś cię nie zaakceptuje i odrzuci. Dlatego idziesz w stronę tego pułkownika, jak gdyby kupujesz to, co on ci imponuje. On przedstawia właśnie taki świat, który może ty byś chciał porzucić ten swój stary, ten swój taki dziewczęcy, tak, taki właśnie ten twój taki introwertyczny, taki zamknięty świat i pójść w ten świat męskości, który do końca nie jest tobie jeszcze znany. Ale to cię pociąga, to jest dla ciebie taki zakazany owoc. Uprzejmie, nie musisz się wstydzić. To normalne, co czujesz. To jest piękne. Już tego chcesz, nieprawda? Widzę to po tobie, podoba ci się to. To jest piękne. Przecież tego chcesz, nieprawda? Przecież ci się to podoba. Dla mnie najbardziej interesującym aspektem w tym filmie jest aspekt psychologiczny. Świat tego chłopaka wewnętrzny. Już takie nerwowe trochę te ruchy, wszystko takie bardziej pośpieszne i on wyczuwa i jest niepokój. Tak. Może na początku grasz tak, wiesz, spokojnie, tak, wiesz, tak ciepło i potem stopniowo zaczynasz tutaj przyspieszać i zaczynasz mieć takie jakieś emocje nerwowe i chłopiec wyczuwa tą nerwowość u ciebie i się tego przestrasza. Chłopak jest cały czas w takim świecie kobiecym, świecie swojej matki. Świat męski jest dla niego taki życzeniowy. Nie wiadomo, co się stało z jego ojcem. On tak naprawdę ma
takie fantazje, że ojciec mógł go zostawić z jego powodu. I Antek może mieć poczucie winy, że ojciec go zostawił, bo on coś złego zrobił. Często masz z nim problem? Mógłbym ci pomóc. Moglibyśmy się zaprzyjaźnić, dałbym ci ochronę. Podoba ci się? Mógłbym cię nauczyć strzelać. Często masz z nimi problem? No, kurde. Mógłbym ci pomóc. Mógłbym cię chronić. Moglibyśmy się zaprzyjaźnić. To już trzeci raz w tym miesiącu. Aha, jeszcze dalej. Tak, jeszcze dalej byśmy poszli. Dobra, możemy. Poczekajcie, stop. Antek był dość trudnym projektem, jeśli idzie o organizację, o produkowanie tego filmu, ponieważ zdjęcia opóźniły się o kilka tygodni. Operator, który miał robić zdjęcia do filmu, na tydzień przed zmienił plany. Pojawił się nowy operator. Cześć Robert, cześć. Uznaliśmy, że do tego projektu będzie lepiej, jeśli pójdziemy na tak zwaną spontaniczność i będziemy kierować się w zdjęciach tym, jak zachowuje się główny bohater. Podobno Roman Polański dostosowuje ruchy kamer do ruchów aktorów na planie i dopiero na tej podstawie kręci zdjęcia. My wybraliśmy dość podobną metodę, ale uznaliśmy, że taka kamera w ruchu, kamera dynamiczna, będzie bardziej adekwatna do tematu filmu. Okej. Dobra. Uznaliśmy, że Antek jest taką właśnie możliwością dla nas, żeby zmienić gatunek, żeby zmienić tematykę filmu, pokazać, że robimy również inną historię, inną tematykę. Tutaj mieliśmy do czynienia z aktorami amatorami, aktorami młodymi, niedoświadczonymi. Czy kamera poszła, jak powiedziałeś gotowi, czy Nie, dopiero jak powiedziałem, kamera poszła. Tak myślałem. Inside my soul, and don't let me to fall too low. Nobody should tear your heart to pieces. Don't let someone hurt you. Z Krzyśkiem Figatem mieliśmy próby aktorskie, w czasie których pracowaliśmy nad tą rolą. Zależało nam głównie na realizmie tej postaci, na też prawdzie psychologicznej. No właśnie, niech to będzie, myśl o tym, miej to cały czas w głowie, bo to będzie widoczne na twojej twarzy, mam nadzieję. Na początku może nawet nie tyle przerażenie, tylko niepewność, że w ogóle nie wiesz, co tutaj robisz. Tak, To będzie oszołomiony, tak. tak. Takie... Próbujesz się odnaleźć. W czasie tych prób miałem też sposobność bliższego zapoznania się z Krzyśkiem, bliższego poznania go. I wtedy odkryłem, że jest on jakoś tak też mentalnie zbliżony do bohatera tego scenariusza. Ma on takie cechy, takie troszeczkę outsiderskie. Lubi być wyobcowany z grupy społecznej, lubi być troszkę tak na uboczu, ma swój taki zamknięty świat. Trochę można powiedzieć, że troszeczkę taki melancholijny, sentymentalny, troszeczkę w tym świecie jest smutku, troszeczkę jest takiej tęsknoty za czymś i właśnie też o tej tęsknocie chciałem, aby Krzysiek mi też troszeczkę tak opowiedział. Pomyśleć trochę. No chwilę tam
Co zrobić w takiej sytuacji? Właśnie, dokładnie tak mówisz. Chwilę się zawahaj. Niech będzie wahanie u Ciebie. A jutro gdzie mam przyjechać? Na Chełmską od razu? Tak, na Chełmską. Ja Ci powiem jeszcze Darku, w kwestiach organizacyjnych, o których się spotkamy, wszystko gdzie i jak. Teraz Ci adres. A właśnie, to my mamy sobie dojechać tam na Chełmską. Tak. Teraz tak, strój. To ja Ci załatwię ten. Co Ty masz? Masz kurtkę? Mam kurtkę. Załatwię Ci bojówkę, ewentualnie jeszcze taką zieloną, może podkoszulek, abyś tak był na zielono, może tak po wojskowemu trochę. Jakiś podkoszulek zielony mały. O, zielony, dobra. W trakcie oglądania jednej z kolejnych wersji montażowych Antka wpadliśmy na taki nowatorski pomysł. Zauważyliśmy, że film, który ma format panoramiczny, mógłby być jeszcze bardziej kinowy, jeszcze bardziej panoramiczny. Patent polegał na tym, żeby do kadru dodać kaszetę, która film optycznie zawężała i nadawała mu bardziej kinowy wygląd. Czytałem kiedyś, że Vittorio Storaro wymyślił taki nowy format kinowy, który nazwał Univision. Miał on polegać na tym, że każdy film, który będzie wpuszczany do kin, będzie miał identyczny, zunifikowany format. Jego wizja polegała na tym, że każdy obraz będzie miał proporcje 2:1. My uznaliśmy, że na potrzeby Antka moglibyśmy popróbować również takiej nowej formy kadrowania. Obraz został zakryty w części górnej i dolnej, a kadr, który był pod kaszetą, został lekko podniesiony, żeby poprawić kompozycję. Muzykę do filmu, podobnie jak casting, przeprowadzałem metodą wirtualną. Przez internet wyszukałem swoich znajomych w Krakowie i też tego poszukiwałem, aby tym razem była ta muzyka bardziej żywsza, bardziej niosła w sobie coś, jakieś przesłanie tego filmu. Dla mnie krótka historia zawarta właśnie w tym teraźniejszym Antku, który jest, daje mi to troszeczkę takie poczucie niedosytu. Ta historia dla mnie troszeczkę się tak urywa. Ja tu widzę ciąg dalszy.